Maurycy Beniowski często nazywany jest polskim królem Madagaskaru. Kim tak naprawdę był? Poszukiwaczem przygód? Awanturnikiem? XVIII-wiecznym celebrytą? Jedno jest pewne, miał niezwykłe życie. Maurycy Beniowski urodził się w 1746 roku na terenie dzisiejszej Słowacji. Z pochodzenia był Węgrem, choć twierdził, że jest również polskim szlachcicem. Za udział w Konfederacji Barskiej po stronie polskiej w 1769 roku został zesłany przez Rosjan na Kamczatkę, gdzie miał spędzić resztę życia. W maju 1771 roku w wyniku brawurowej ucieczki opuścił Syberię. Po 4-miesięcznym rejsie skradzionym statkiem udało mu się dotrzeć do Chin. W dalszą podróż wyruszył na pokładzie francuskiego statku handlowego. W kwietniu 1772 roku Maurycy Beniowski po raz pierwszy zobaczył Madagaskar, z którym związał swoje życie. Maurycy Beniowski zginął na Madagaskarze w wieku 40 lat podczas walk z wojskiem francuskim w roku 1786. 15 września 1772 roku. Minister marynarki pan de Beyon zakomunikował mi intencje jego wysokości dotyczące dokonania znacznego przedsięwzięcia na wyspie Madagaskar i że jego wysokość zdecydował, aby powierzyć mi tę ekspedycję. Intencją jego wysokości było założenie kolonii na Madagaskarze, aby wykorzystać to w późniejszym czasie dla zrealizowania obszerniejszego planu poprzez zyskanie zaufania królów, książąt i zwierzchników kraju i przekonania ich do tego, aby oddali wyspę jako protektorat jego wysokości. Jesteśmy w stolicy Antananarivo, na ulicy Beniowskiego. To jest, no, można powiedzieć, jedna z najstarszych ulic, która przetrwała, bo wszystkie inne ulice, które nosiły patronim francuski, zostały pozmieniane na malgaskie, a ulica Beniowskiego jednak przetrwała. I ta ulica ma, ja wiem, no może 200 metrów, 300 metrów. Jesteśmy tutaj przed pomnikiem Augusta Maurycego Beniowskiego, który został ufundowany przez Stowarzyszenie Polka i który ja zrealizowałem jako plastyk i rzeźbiarz. Pomnik ten przedstawia żaglowiec, oczywiście z flaką Beniowskiego. Na Madagaskar przyleciałem w 1996 roku. Pomysł na Madagaskar to się pojawił na studiach plastycznych. Było wolne miejsce w liceum francuskim tutaj w Antananarivo. No i do dzisiaj uczę właśnie już w tym liceum. Dzięki pracy w szkole mogę teraz więcej czasu poświęcić na historię Beniowskiego. Urządziłem wycieczkę do wewnętrznych obszarów wyspy w kierunku północnym w celu ich rozpoznania. I odkryłem tam kilka większych rzek między łańcuchami gór, u podnóży których znalazłem różne minerały i bardzo piękne okazy kryształu górskiego. Niektóre z nich były kolorowe. Beniowski się pojawił, ja spotkałem się z Arnaud Léonard, który też był profesorem historii i geografii u mnie w liceum. Zaczęliśmy szukać ślady Beniowskiego, no i oczywiście górę, no, Fort Augusta, który właśnie żeśmy znaleźli po paru dniach. Rozłożyliśmy mapy i mówimy, to jest tutaj. No i po paru miesiącach żeśmy wrócili. No oczywiście małe takie badania archeologiczne. Od razu po paru minutach wyciągliśmy kulkę od muszkietu z XVIII wieku. Żeśmy wyciągli też porcelanę, 2 kule armatnie, no i różne inne artefakty z tamtej epoki.
trzeba przejechać, tutaj bokiem. No zaraz trzeba będzie iść zobaczyć, jak głęboko i którędy można przejechać. Ale rybka jest, o. Irokiezy ryba. Lądra, to z Bałtyku sprowadzili. Trochę Według pamiętników Beniowskiego różne miejsca były. Fort August, Fort Saint-Jean był, oczywiście główny Louisbourg. Zlokalizowaliśmy miejsce, bo jest to na terenie bagien, ale byliśmy w tych bagnach, spędziliśmy tam 2 tygodnie. Prawdę mówiąc, droga prawdziwa Beniowskiego to jest droga, która idzie od tego jego fortu, od Mauritanii, czy tego punktu Anguci. No i to jest właśnie prawdziwa droga Beniowskiego. Droga zapomniana, tam na pewno jakieś wioski po drodze są, no to ludzie tamtędy przechodzą. Ale jeżeli chodzi o białych ludzi, no to ostatniego widzieli 30 lat, może 40 lat temu, no ale Polaków od czasów Beniowskiego nie było. La tension monte sur les boulevards. Viens, on se barre, on bouge de là. Ça sent le roussi, je reviendrai plus tard. Viens, on se barre, on bouge de là. Le ciel s'assombrit, l'ambiance est tricard. Viens, on se barre. Loin des magouilles et des coups bas. J'ai troqué ma doudoune contre un beau chapeau de paille. Ma tête est wandée, même là en cavale. Je veux disparaître de ces terrains vagues. Avant que je me blesse, j'ai besoin de prendre l'air. Mi się wydaje, że przejdziemy tą drogą. Na pewno będzie trzeba się przedzierać przez góry, przez las, przez dżunglę. 4-5 dni to minimum, w naprawdę trudnych warunkach. Tą drogę, no to będziemy pokonywać od tyłu. Zaczniemy od Kapest. Kapest to jest no właśnie ten największy punkt wysunięty Madagaskaru. To jest te Anguci, tam gdzie właśnie była Mauritania, ostatnia miejscowość Beniowskiego, tam gdzie zginął. Damy radę, nie będzie to proste i łatwe, ale jest bardzo duża motywacja. Samo to, że ostatni raz, no to Beniowski i wolontariusze Beniowskiego tą drogą szli. Ale co ciekawe, że ludzie myślą, że droga Beniowskiego to były od Marłancecza do Hantala. My jesteśmy na prawdziwą drogę Beniowskiego. On używał ta rzeka Anunibe. Jak widać w mapie, jest jeszcze jeden miasteczko Sarahanjanu. Kelera zinga no avia tanana using tanantavaile tsika zo tanantavaile kelera mety avy amy tanana ty Sandrano Sarandrano zay anarana Sarandrano 5 heures de fit. Sinclair. 5 heures. My się go pytamy, ale jest ważna rzecz. No. Przecież oni zegarków nie mają. No nie, ale no tak. Więc ja myślę, że dzisiaj warto pójść po prostu sprawdzić chociaż ten kawałek
będziemy mieli czasowe Porównanie. odniesienie, jak to się idzie, no a potem no, będzie planowanie z dnia na dzień, no bo Zobacz, tutaj o to mi chodziło, jest bardzo ciekawe, bo cały czas jesteśmy w tej ulicy, to tak powiedzieć, no drogi można powiedzieć, nie? Gdzie właśnie Mauritania była. Zobacz, on tak jak mówiłem, zakręca, idzie tu, to znaczy, że fort by był tutaj. Trzeba pomyśleć nad tym, się zastanowić troszeczkę. To zobacz, mamy tą wysepkę Anguci, to właśnie fajny punkt był, to był fajny punkt. To zobacz, jak się zgadza, tak jak żeśmy mówili, Rafa, wejście i tutaj też Rafa, wejście. Samą górę Beniowskiego gdzie tu mamy? No góra, zobacz, jak miałeś, latarnia była gdzieś tutaj, to będzie tutaj gdzieś. Dzisiaj jeszcze będziemy to badać. Osada na Madagaskarze może być rozważana jako pokojowy posterunek wojskowy, zamierzony na zdobycie zaufania tubylców tego kraju, do zawarcia z nimi traktatów przyjaźni i handlu, dla ochrony handlu, który na tej wyspie mogą prowadzić kupcy, i dla ich obserwowania i pilnowania, aby handel prywatnych statków nie powodował w przyszłości tych niesprawiedliwości i zamieszek, jakich tak wiele przykładów istniało w przeszłości. Ojej, to szybko żeśmy go znaleźli. Dobra, teraz jest ważne, gdzie jest plaka polska, gdzie węgierska. Benioweski. O, to nie, to jest węgierska. À la mémoire du célèbre voyageur hongrois Maurice Beniowski, ancien souverain des tribus malgaches. Beniowski jest voyageur, to znaczy podróżnik. Czy jest tutaj pisany węgierski, bo to jest węgierska plaka. Że on był król i że umarł tutaj rok 1786, ale to były żołnierze Francuzi. Że go zabili. No. Ja myślałem, że to jest polska, bo z tyłu nie widziałem na tym, zobacz. A z przodu jest węgierska, już ją, zobacz, coś tutaj, bo tu było. To wiesz, to musiało być... no i tu jest, zobacz. Czekaj, ja. O, tu Beniowski, dwie węgierskie są. No i może coś zrobimy polskiego, trzeba będzie jakiś akcent polski znowu zrobić. Obok położyć z ładną tablicą polską, żeby to nikomu nie przeszkadzało. Mam nadzieję, że to by było najlepsze rozwiązanie tego wszystkiego. Uważaj. Poczekaj, no gdzie to? Znaleźliśmy taka mała góreczka, zobaczymy, ale jest domek, więc idziemy i pytamy ludzi tutaj, jeżeli chcą, jeżeli można oglądać. Andrumbaza, to jest tutaj, widzisz. Dzieci mówią, że te Andrumbaza to właśnie jest tu, no to widzisz, wszystko się pokrywa. Piękny, duży nasyp, miejscowość się zgadza, stare drzewa, no to naprawdę 3 fajne, duże punkty. Tym bardziej, tak jak mówiłem, nie wiadomo jakie te magazyny, jakie duże były, ale to na pewno też nie było olbrzymie. Tym bardziej, że wiesz, wszystko było budowane z materiału lokalnego. Bardzo zadowoleni jesteśmy, że widzieliśmy miejsce, które wygląda dokładnie jak Anguci, bo nawet na mapie jest rysowane jak góreczka. Miejsce jest małe i 80% pewnie, że to jest ta góreczka. Więc to jest super dla archeologów, bo możesz robić jakiś sondaż, to znaczy taki kwadrat metr na metr i zobaczysz, co jest. Trochę wiemy teraz, jak Beniowski myślił organizacja terytorialna, wiesz? Przyjechaliśmy po to, żeby tutaj właśnie zobaczyć to miejsce, nie? Sprawdzić jak to, gdzie to wygląda, jak to działa, przygotować kolejną wyprawę. No zrobimy to może za rok, może za 2.
wrócimy, przygotujemy się do tego. Teraz już wiemy, gdzie jesteśmy, jak to wygląda i tak dalej. No to trzeba będzie następną, wiesz, może jedną, może dwie ekspedycje przygotować. Nazwa się nie zmieniła. Nazwa jest tam, nie wiem, przez 100 lat, czy może nawet od czasów Beniowskiego, który jest, w nazwie masz, was zaznaczy biały, no biały człowiek, no to znaczy, że tam, wiesz, Tam był biały człowiek. biały człowiek, no to, no co, gdzie znajdziesz tutaj taką nazwę w pobliżu, gdzie wiesz, no biali tam byli i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że dzisiejszy dzień zakończył się sukcesem. No sukcesem, no bomba, nie sukces. A jutro według planu samego rana idziemy w Brus. No atakujemy ostro. Znaczy, słuchajcie, program na dzisiaj po kolacji. Chciałbym, żeby wszyscy wystawili bagaże. Mamy 6 tragarzy zamówionych. Zobaczymy, tak? Niech oni obejrzą te bagaże, powiedzą, czy dadzą radę, czy jeszcze domówić i tak dalej. To zagarną. No i szykujemy się na jutro na wyprawę. No i wchodzimy w burz. Wchodzimy do lasu, do dżungli. Pomijając wilgoć, ta trasa w ogóle to może być błoto, ślisko, do góry, nie do góry, trzeba uważać. No to przecież można nogi połamać, poskręcać, upaść i tak dalej. To jest, na to trzeba będzie uważać. Także rano trzeba ruszać. Tylko słońce wstaje, to już trzeba być na trasie. Każdy Europejczyk, który nie ma za sobą pobytu w gorącym klimacie, po przybyciu na Madagaskar ulegnie febrze, rozpowszechnionej w tym kraju. Atak będzie mniej lub bardziej gwałtowny, w zależności od konstytucji człowieka. Nastąpi z większym lub mniejszym opóźnieniem, w zależności od wilgotności miejsca, w którym znajduje się osiedle. Co jeszcze musimy zrobić, żeby móc wyruszyć? Paszport. Jaki paszport? Paszport dla tych, dla tragarzy, co będą nieść. Umowę, ale paszport mam. Pokaż. Paszport mam. oficjalny, Ale jest tam paszport, jeszcze trzeba teraz iść do prezydenta, żeby go podbił oficjalnie. Ale zobacz, to będzie pamiątka. To KL ogarnął. Jest napisana miejscowość, podpisane i zobacz. To jest bajer. Imiona, nazwiska. Nazwisko, data urodzenia. No i teraz będzie musiał, wiesz, prezydent oficjalnie podbić. To jest taki kontrakt. Mamy kontrakt, umowę. Oni się tutaj podpisują, oficjalnie jest pieczątka z urzędu. Oni wiedzą, kto z nami idzie, ile osób i tak dalej. Wszystkie dane mają, więc nie będzie tak, że w którymś momencie gościu powie, nie, ja już nie, jest kontrakt, jest podpisane, tutaj idziemy dalej. Nie? No i dla nas też dobrze, bo wiesz, w każdej wiosce, jeżeli urząd ma pieczątkę, to już tak mówię, to wysoko lecimy, no ale jeżeli jest, jak będą podbijać, jakbyśmy gdzieś się zgubili czy coś, to jest ślad, gdzie żeśmy się zgubili. No tak. Czarno, pomarańceczki. Wczoraj sprawdzaliśmy. Jak to wszystko tam ogarniać, to nie się w ogóle, no. To już trzeba będzie to wiesz, pomyśleć, zaraz sobie będziemy dzwonić. Ściągamy buty. Bolacara, myślę, prezydent. Beniowski, Tungaetu. Tam będą filmy, tam Beniowski, tam będzie zawyczem Talua, napisani Beniowski, tam Wajnian Talua, tam Ultalua, Malagasy. Ouais, Bolacara, président. Donc, la petite présentation, donc moi je représente donc, les Polonais à Madagascar, l'association de Polonais à Madagascar. Donc, comme Dominique l'a dit, donc on est venu pour faire un film sur Beniowski, film historique et documentaire. Et donc pour les petites présentations, bon, forcément que c'est quand même Dominique, puisqu'il a parlé, donc on va dire Dominique, qui fait partie de l'association. Zalo Bediadonin Tenganarako. Zao Sifkuntani et Tom Drafieto.
Toerana misy le monument Beniski zegny ary fantatra fa teto marina zegny le toerana nafatesana Beniski araka le tantara regninay amin'ny vazaha na amin'ny malagasy efa ela teto koa ary ato zegny misy ray aman-dreny olo maventy an-tanàgnanay eto mahafantatra sombisomby tantara mikasika le zavatra taloha lasa ela be regny tamin'ny ray aman-drenin'izy ireo koa zegny ary tegna mahafaly za zegny efa tongavana andre tonga manginy tanàgnanay ary manao ty torinazy ty koa. Merci. On va faire le petit fumba polonais, on dit nazdrowie. Nazdrowie, ça c'est petit fumba polonais. Nazdrowie, d'accord. Madame Yurine, président, c'est la petite, enfin, pas la tradition, mais on a démarré comme ça en 2016. On est allé à Binanintelu, dans Maruncecha et à Binanintelu, pour un autre Polonais qui était un écrivain, qui s'appelle Arkady Fiedler. On a fait un monument là-bas. Et c'est suite à ça aussi qu'on a découvert la doline de la santé, Walambaok, hein, donc de Beniowski. Et on a fait les petits... voilà, et donc... pour se rappeler tout ça, on a fait, on a un livre de là-bas hein, qui s'appelle Le Chou Village d'un Binanintelu, cet écrivain. Et donc, pour avoir des souvenirs, on l'a fait tamponner par le Fuktan, la mairie, district, etc. Bon, comme ça, c'est comme vous voulez. C'est pour qu'ils puissent voir, voilà. On a la mairie, je crois qu'on a le district. On a il y a district, c'est quoi encore district, la province, on a la province. On a même Madame le ministre qui a tamponné. Donc si vous voulez bien mettre ici ou comme vous voulez, on va peut-être commencer ici. Président propriétaire du tampon. Tampon. Tampon rouge. Tampon rouge. Ciao tout le président. Merci, c'est pour le souvenir. No i część ludzi popłynęła łódką, popłynęli sobie tędy tam, ale łódka była tak przeładowana, po prostu to był dramat, jak to zobaczyłem. To zrozumiałem, że po prostu nigdzie tym nie dopłynę, że skończę w wodzie i tak dalej, więc wybraliśmy się z buta. Mam tutaj 12 kg plecak, cały czas jest panel i się ładuje, mam nadzieję, że się ładuje powerbank. No i gdzieś mamy dojść gdzieś do zakrętu tej rzeki, gdzie będą na nas czekać ci, co popłynęli łódką. O kurde, znikło całkiem, ty. Znikło, było? Jeszcze raz spróbuję. Nie, znika w ogóle, nie ma nic. No dobra, bo byśmy zadzwonili chociaż do ekipy, zobaczyć gdzie ona jest, jak se radzą tam. O 2
godzin idziemy w deszczu, przez chwilę teraz się rozpogodziło, ale no, wszystko już jest przemoczone, łącznie z kurtką nieprzemakalną. Jestem pełen podziwu dla tutejszych tragarzy, bo chłopaki idą na bosaka i ich przyczepność do tych ścieżek pełnych po prostu tłustego błota jest niewiarygodna. No i co, no brniemy coraz dalej w głąb tego interioru. Ajej, no będą mieli, jak ten deszcz ich dopadnie, nie będą mieli łatwo chłopaki. No schowają gdzieś się, chyba żeby jakieś może chatki powoli gdzieś tam po drodze, albo jakaś wioska mała na pewno jak była, to uda im się, no ale to dzisiaj właśnie tak... Jeszcze my żeśmy nie dotarli, a co dopiero oni, a już jest która? Gdzieś koło 3:45 może być. Już ci mówię, mój drogi. To jest, masz, którą? 3:45. Ojej. Przepraszam, 4:45. Ojej, a co dopiero oni? Rzeka się staje coraz węższa. Więc jest nadzieja, że do przełęczy, żeby przejść na drugą stronę gór, zostało może, nie wiem, no... Może zostało 15-20 kilometrów jeszcze. Duży prąd. Jesteśmy w górnym biegu tej rzeki, którą żeśmy dramowali tam od samego ujścia i robi się coraz ciekawiej. Zaczynają się góry, no i jest po prostu przeuroczo. Aussi, je demandais s'il y avait les tampons. On a fait les passeports pour les porteurs. Donc tout est déjà préparé. Et passeport avec le porteur, donc le contrat, hein? Le nom, Nara, date de naissance, Karapanonj, signature. Panowie, Albert, Czekaj, że troszkę... jaki plan No plan, na najbliższe 2 dni? Plan to jest ciężki. Bo muszę gdzieś dojść w końcu. Będzie wesoło. Ale będzie wesoło, no będzie ciężko, bardzo ciężko. Będzie bardzo ciężko. 2 dni zostało, no tak według mapy, według wszystkiego 2 dni. Ale takie 2 dni, że naprawdę 2 dni przeżycia. Co to znaczy? Bo my musimy wiedzieć... No wiesz, no co znaczy, no... To, co do tej pory przeszliśmy, to był spacerek. Teraz dopiero właśnie. zacznie się droga, bo Dlatego wchodzimy do lasu. Wiesz, głowa boli. Zawsze człowiek przeżyje jakoś, nie? Mamy trzcinę cukrową. Mamy trzcinę cukrową. Pytamy, no bo No przecież to wiesz. poważnie ci mówię, no trzcina cukrowa, co ty, że co będziemy? Cukier to daje przecież energii. Nie będzie miejscowości, nie będzie wiosek. Wchodzimy do lasu, czyli tak, woda. No nie wiem ile tam. Znaczy w ogóle powinniśmy się zebrać, zobaczyć co nam zostało. Ile mamy wody, ile mamy jedzenia. Mamy 2 dni w lesie. Przewodnicy powiedzieli, że droga jest bardzo zła, namoczona, błoto i jeszcze będziemy się wspinać pod górę. Nie ma możliwości kupienia wody, nie ma możliwości kupienia Cokolwiek. nic do Nie ma jedzenia. nic.
Nie ma nic, las. Dobra, i śpimy w namiotach. No w namiotach. A gdzie śpi sprzęt, plecaki? No w namiotach. W namiocie. Osobiście to się nawet nie boję tego wspinania, tylko się boję zejścia. Albert, ja myślę tak, jutro wstajemy tak jak dzisiaj, 6, pewnie 7, 8 wymarsz, bo zanim się zbierzemy i tak dalej. No i ciśniemy na maksa, ile się da. Ile się da, ile się da, żeby nie zostać 3 dni w lesie, tylko 2, nie? No bo dzisiaj mamy jeszcze siłę. Wczoraj zjedliśmy, napiliśmy się wody i tak dalej. Mamy siłę dzisiaj, możemy się wyspać i po prostu idziemy na maksa. Jutro nas przeora i potem zobaczymy, jak będziemy szli, tak? Żeby dojść do miasta. Będzie ciężko. Ja myślę, że mamy dobrą ekipę. Dzisiaj chłopaki ogarnęli leśne ziemniaki. Z lasu przynieśli całą pakę. Mamy trochę ryżu, kurczaka kupiliśmy, więc dzisiaj będzie wigilia. Gdy Europejczycy lądują po raz pierwszy na Madagaskarze, mają doskonały apetyt i zajadają bez wyboru zarówno potrawy pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. A przy tym nie piją niczego innego poza lemoniadą. Ponadto są oni eksponowani na wielki upał i wdychają wilgotne powietrze pochodzące z wyziewów z bagien i wskutek parowania wody z rzek i lasów. W tych warunkach są narażeni na pocenie się, co w końcowym rachunku osłabia pierwiastek wilgotności, który jest tak niezbędny do trawienia. W ten sposób powstaje zjawisko niestrawności, tak pospolite dla tego klimatu, oraz pojawienie się konwulsji przy najmniejszym zahamowaniu wydzielania, co przy dłuższym czasie powoduje gwałtowne bóle głowy, często z towarzyszącymi im stanami okropnego delirium. Apetyt zostaje wówczas utracony. Pojawiają się ciągłe predyspozycje do wymiotów, którym towarzyszą gwałtowne sensacje z uczuciem palenia mózgu. Idziemy teraz do kuchni. Kuchnia znajduje się w obozowisku naszych dzielnych, wspaniałych tragarzy. Wygląda mniej więcej tak. Jak nastrój, chłopaki? No, myślą jak namioty złożyć. Dobrze. Panie Maćku. Umieram.
Tylko tyle wam do powiedzenia. Módl się, żebym nie umarł. Dziękuję. Jęczą całą noc. To naprawdę wymięka. Gotowaliśmy 2 bambusy, zaraz go przywiążemy do tego bambusa. No jak dzika. Coś w tym rodzaju. Będzie czasem, no nie. No on już naprawdę nie może. Umiera. A co mu się stało? Wody gdzieś pił z liści, coś mówili nawet, że lizał. Liście jakieś tam jadł, coś nie wiem, no kurde, bał się, że nie przeżyje. Brał się za co mógł. I widzisz, co się stało, jeszcze gorzej. No survival sobie zrobił. Taki własny, prywatny z ogródka. Truskawkę pomidora, myślał, że je, nie wiem. Najgorszy dzień ever. Poranek po prostu na ulewie. Po nocy spędzonej w 2-osobowym namiocie w 3 osoby, gdzie nie dało rady nawet wyprostować nóg. Chiński namiot bez tropiku z pełzającymi wszędzie pijawkami. Stopy pocięte, krwawiące, ale to jeszcze nic. Reżyser spał w namiocie 1-osobowym, bez tropiku, Z gorączką? Zatruciem pokarmowym? co? Nie wie, czy dojdzie. Powinien siąść między te będzie mniej deszczu i mniej wiatru, mniej wszystkiego. Chodź tutaj gdzieś siądź. Później będzie krzyczał, że się z tego boli. No i dobra, dzisiaj jest totalnie mokro. Pada właściwie co chwila. No robi się coraz bardziej dziko. Już przeszliśmy przez jakieś pola uprawne, chyba już ostatnie. Słuchajcie, prezydent poszedł po pieczątki. Gdzie? No nie wiadomo gdzie, nie wiem, do wioski obok. Pakujemy i tak. Nie ma go, no to nie ma. Bo teraz deszcz trochę jest niemocna. To jest dobrze, żebym książki nie zapomniał, bo ja tutaj paszport dałem tu, bo to było przed deszczem schowane. To ważna rzecz. Mamy już pogodę teraz robić, No to muszę przecież schować. A, schować, no dobra. Czyli nie będzie pieczątek? No nie, no poszedł nie Charakter tubylców Madagaskaru jest taki sam na całej przestrzeni wyspy. I są oni ciekawscy, zręczni, powierzchowni, zabobonni, ambitni, mściwi, zmysłowi, gościnni, litościwi, łatwowierni, marnotrawni. Jednego dnia są leniwi, następnego są pracowitymi rolnikami, trzeciego zaś wojownikami. Jesteśmy na magistrali, która łączy 2 duże miasta, Antalya i Marwansedj. Naprawdę 2 duże miasta. Tak wygląda ta droga. No i jest tutaj całkiem spory ruch z jednej strony w drugą. Po środku jest miasteczko, wieś właściwie Ampukafu, w którym ostatnio nocowaliśmy i dzisiaj rano stamtąd wyszliśmy. Z dołu ciągną ludzie z Marwansedj, niosą ryby.
Tam chyba widać kogoś, żółty plecak i tak dalej. Wreszcie jakiś słoneczny dzień, wyszło trochę słońca. Pięknie to jest, no. Po prostu, co tu dużo gadać. Nie ma tu Matiego, to by polecieli prosto do Marwansecza. Ale to nie zostajemy tu, czy jaki jest program teraz? Oni chyba polecieli do przodu. Oni poszli tam. No a tam jest hotel? Tam jest hotel Tymankowa? Une heure de temps. Une heure de temps. Miss Hotel? Ah oui, il y en a le hôtel ici. Une heure de temps? Une heure de temps. Par 4h30? Oui, oui. Ça, il demandait à ça. Jak się czujesz dzisiaj? A dziękuję lepiej. Jak droga? O, no w porównaniu z poprzednimi dniami to człowieku spacerek, no. Jakby tak wyglądała cała wyprawa, to mógłbym mieć nawet struty przez całą. No widzisz. No i dobrze. Ale masz jeszcze siłę teraz, żeby teraz jeszcze iść, czy nie? Nie no co? Dobra, spoko. No tu zostajemy w ogóle. No zostajemy tu jutro na Łajbę, tak? A nie wiem. Tak. Powody, dla których rozprzestrzeniłem moje osady na północną część wyspy, zostały oparte na przeświadczeniu, że powinienem handlować z ludźmi mniej zrażonymi do Francuzów. Zawsze uważałem, że było intencją ministra wysłanie mnie do utworzenia osady, abym ucywilizował narody Madagaskaru i zawarł z nimi przymierza, dzięki którym Francja uzyska korzyści handlu i pomoc dla swych osad w Indiach w czasie wojny. Tym kierowałem się zawsze w moich operacjach. Płyniemy do Louisburga, miasto założone przez Augusta Maurycego Adlera Beniowskiego. Pierwsze miasto, które założył, ma się znaczyć jego osadę, nie? Jak wylądował tutaj na Madagaskarze, to tutaj był główny punkt. Dawniej tutaj był port. Chazet dlatego wybrał te miejsce, które zawsze było krytykowane względem chorób, komarów i tak dalej. Ale to było jedyne miejsce, gdzie mogli wpłynąć po prostu sobie statki spokojnie, stać na kotwicy, rozładowywać, ładowywać i dlatego to miejsce było najlepsze. Dzisiaj to już są bagna. W tamtym momencie też już były bagna i on je zasypywał nawet po to, żeby wybudować tą osadę. No a dzisiaj to już po 200 ileś latach to tylko pozostałości, to tylko bagna są. Także jest bardzo ciężko, ale to jest po prostu zlokalizowane. Żeśmy wszystkie mapy przerabiali, żeśmy parę lat nad tym pracowali.
tu trzeba założyć też osadę, nie? I dlatego założył. I w tamtych czasach też on pisał, nie? Że to były bagna, który ususzał, nasypywał i tak dalej. Był duży fort, parę armat było, z palisady był ten fort zrobiony, był magazyn, był dom Beniowskiego, był dom dla garnizonu, dla żołnierzy, dla oficerów, dla tubylców, dla wolontariuszy. Tu był główny punkt, takie niby duże miasto. No i oczywiście na tej wyspie założył później też punkt obserwacyjny. Jak tylko statki się pojawiały w zatoce, no to chyba flagę wciągali na marsz, żeby powiadomić, że już jakiś statek jest na horyzoncie. Mamy tutaj plaki oczywiście ulicy Beniowskiego, które żeśmy zrobili. Mamy oczywiście Stowarzyszenie Polka jest napisana. Za 2 lata będzie 250. rocznica, jak Beniowski tutaj był. I też napisaliśmy Lalana po malgasku, czyli ulica jest po malgasku i Beniowski jest po polsku, nie tak jak piszą Węgrzy czy Słowacy, czyli połączenie malgasko-polskie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Normalnie Oddałem ta Lalana Beniowski Google Maps. Więc jeżeli ktoś pisze Lalana Beniowski po polsku, to jest na mapie. Jest na mapie. Tak, jest. Sprawdziłem dzisiaj, gdzie działa. Widać Lalana Beniowski, Mariranu, Saranjanu i Walambałak. Dopięliśmy swojego, mamy naszą tą ulicę Beniowskiego. To znaczy, że monument musimy postawić tu. Nie, że ten... Akt przysięgi królów Rohandrianów, książąt Woadzirów, wodzów Lochawochitów i narodu madagaskarskiego, wykonanej dnia 10 października roku 1776, a potwierdzający wyniesienie Maurycego Augusta hrabiego Beniowskiego na stopień Ampansakaby, czyli najwyższego rządcy narodu. My, królowie, książęta i naród niżej podpisany, zgromadzeni na Kabar, w obliczu Boga i przytomności ludu, dopełniwszy ofiary i wykonawszy przysięgę krwi, oświadczamy, ogłaszamy i uznajemy Maurycego Augusta najwyższym naszym rządcą, Ampansakabą. Doszliśmy tutaj do końca wioski teraz, przeszliśmy całą tą ulicę Beniowskiego i tutaj on to wykuł w skalę, żeby nie chodzić pod górę i nie schodzić z góry, tylko po prostu prosta droga. Tak można nazwać to bramą, nie? Bramą Beniowskiego. Ważna koncepcja jest taka, że Malgasze by na to nie wpadli, bo widzieliście jak szliśmy przez las, jak oni górę obchodzą, na sam szczyt i potem schodzenie w dół. I to widać, że to była koncepcja człowieka, który miał wizję, miał coś takiego, że chce, żeby to była prosta droga, a nie żeby ją omijać, bo też pewnie planował, żeby tą drogą czy towary wozić, czy usprawnić wszystko. Tak? Więc nie mogło być jakichś górek, tylko płaska autostrada. I nie trzeba zapominać, że tutaj z tej strony po prawo to zaraz rzeka też jest. To ominąć by nie mogli, bo by weszli w rzekę. Dzisiaj wszyscy nią chodzą, jeżdżą i tak dalej. To jest też ta koncepcja, jak my wczoraj płynęliśmy. Łodzią motorową płynęliśmy 3 godziny, a z motorem, bo samochód nie przejedzie, motorem pół godziny, 40 minut jesteś na miejscu. Dużo szybciej, jak najbardziej. Dużo szybciej. Nawet sam Beniowski w pamiętnikach pisał, że jeżeli już drogę odebrał, to było bardzo, bardzo szybko. Dzięki temu są wszystkie wioski połączone, bo to teraz od wioski do wioski. Nowe wioski, które się zainstalowały, to właśnie wzdłuż, można powiedzieć, tej drogi Beniowskiego też. Poglądy Beniowskiego wyprzedzały epokę, a obejście się jego z Malgaszami było światlejsze i sprawiedliwsze niż obejście innych Europejczyków, którzy przybywali na tę wyspę. W. Ellis. 3 podróże na Madagaskar. Pakati
Dotarliśmy w końcu do naszego Forta Augusta, któryśmy odkryli w 2016. Tutaj mamy te mapy beniowskie. Louisburg były tutaj. I ta rzeka, że mamy tutaj, się nazywa Antengnambalan albo Tengbalan. I tutaj on robi jakiś zoom, żeby pokazać dokładnie, jak to jest. A tutaj ten numer pierwszy, to jest Fort Augustus, gdzie jesteśmy dokładnie teraz. Bo tutaj klimat i pogoda była lepsza, dużo lepsza niż zdrowsza. Wysłał ekipę w górę rzeki, żeby znaleźli jakieś miejsce, które jest naprawdę fajne. Tak, dobre na szpital, na odpoczynek. No i tutaj przysyłał właśnie swoich ludzi, swoich żołnierzy po to, żeby wyzdrowieli, po to, żeby odpoczęli i potem wracali do fortu.